już działa, można 15 godzin działa, to już rozmawiać. Dziękuję, że wróciliście jeszcze, bardzo mi miło. Teraz zaczniemy dalej, sprawa kultura głuchych. Przez duże G. Kto może mi wyjaśnić, co to jest małe G, duże G? Nie zrozumiałam pytania. Co to duże G i małe G. kultura głuchych? Gdybyście wszyscy mogli wiedzieć, co to jest, proszę bardzo. Kultura przez duże G, głuchy, to są osoby, które czują się w tej mniejszości kulturowej. O co chodzi, że one są w tym? Że one mają tożsamość, tak, to jest mój pierwszy język, PJM, moja kultura, mam w tej kulturze wiele rzeczy, na przykład zachowanie savoir-vivre, zachowanie głuchych. Też to jest duże G, a małe G to w tym mniejszości narodowej nie uważa się ta osoba, że jest w tej kulturze, nie czuje tej kultury. Też ona czuje, że jest z wadą słuchu i to są osoby przez małe G. Dobrze. Pytanie, dziękuję za wyjaśnienie. A druga sprawa, czy G z małej może przenieść się do G z dużej, a G duże może się przenieść do małego G? Czy to jest osobne, na stałe? Osobno się to traktuje. Jak myślicie? No właśnie, G małe, duże, a wcześniej było słowo niesłyszący. Przyzwyczaili się do małego G. Duże G, małe G, to osoby nie rozumiały, jaka jest różnica. Potem dopiero się dopytywali, wyjaśnienia, a to jest właśnie taka integracja dla wszystkich. A duże G to jest taki oryginalny głuchy. To jest trudna sprawa, małe, duże G. Ja uważam, że to jest po prostu normalnie głuchy. Na przykład w Ameryce deaf. Jest duże D, małe D? Nie ma, jest normalnie, po prostu deaf, głusi. A w Polsce wymagają duże, małe G, jakieś słowo dodane. Tożsamość. Będzie na pewno Tak, będziemy. Okej. W tym kultura, tożsamość, musimy przyznać wszyscy, że jest tak pośrednicze. Jesteśmy w świecie słyszących. My jesteśmy w świecie słyszących, dlaczego trzeba uznać trzeba to, że jesteśmy w świecie słyszącym i że jesteśmy tak, my się czujemy tak pośredniczo, jeżeli chodzi o tą tożsamość, tak między. W tym jest kultura głuchych. Kultura głuchych, możemy iść, otworzyć drzwi, zobaczyć, jakie są różne grupy. Są słabo słyszący. Czy można powiedzieć, że to jest kultura głuchych? Albo osoby, które straciły słuch po jakimś tam wieku. Czy tożsamość jest, czy nie ma? To jest na takim pograniczu właśnie. Czuję się dumny, jestem w tej kulturze głuchych. To jest takie bardzo oszczędne. Dziękuję. Mam teraz pytanie, takie osobiste. 10 sekund każdy będzie mógł podnieść rękę. Kto jest G z małej litery? Głuchy, słabo słyszący, G z małej. Kto się czuje w tej kulturze jakby G z małej? Słyszałam pytanie. Kto się czuje w kulturze jako G z małej? Okay. Dobra. Dobrze. A kto się czuje, że jest G z dużej? Kultura, tożsamość, głuchy, G z dużej. Wszystkie, nie wszyscy odpowiedzieli, to jest ciekawe. Czyli niektórzy jeszcze czują się inaczej.
zawsze na wnioskach czy gdzieś to pisze zawsze z dużej litery głuchy, a tata zawsze mówi, że nie, to powinno być z małej litery. Sens. Ale ja zawsze, cały czas zawsze piszę z dużej litery. Ale mówią, że to nie wypada w gramatyce, że powinno być z małej litery. Ja czuję, że powinno być z dużej, no ale... Ta odpowiedź właśnie Morawskiego, że każdy z małej litery, G. I tu jest konflikt. Dlaczego jedni czują, że powinno być z dużej litery G, a inni z małej? Skąd ten konflikt? Bo jak się czuję dumny, moją wartość chcę podnieść, to wtedy to jest od tego zależne, czy to jest ta duża litera, czy ma. Tak, właśnie tą wartość, żeby podnieść. Słyszący z dużej S nie ma, z małej litery jest S. Dlatego na początku właśnie taka równowaga, troszeczkę, no właśnie. Tą wartość chyba, podniesienie swojej wartości. Jestem czysty, głuchy. Tak, racja. Na przykład jak myślicie wy, jaki macie odbiór? Zapraszam osoby głuche z dużej litery do teatru. To znaczy, że z całego grona wybieram tylko osoby, a te z małej G nie zapraszam? Też to jest z małej litery G. To skąd się to wzięło? Często właśnie widzę, zapraszam osoby głuche z dużej litery G. A niektórzy się zgłosili, że są głusi z małej litery G. To jak? To są osobne? To włączamy te osoby, czy je wyłączamy? Po prostu wszyscy patrzą, że jest zaproszenie dla głuchych i wszyscy idą. Maria? To się tutaj w ogóle bardzo trudna sprawa z tego względu, że ja na przykład miałam kiedyś taką rozmowę z moją panią profesor na uczelni i ona mnie zapytała, ale jak to właściwie z panią jest? W jaki sposób pani się określa? Ja powiedziałam, że no właściwie to jestem słabo słysząca, ale medycznie jestem w sumie głucha. Ona tak na mnie się pojechała takim zaskoczeniem, mówi, że w sumie no to jakby to jest coś, co tylko pani może sama o sobie powiedzieć, bo ja bym nigdy nie powiedziała, że pani jest głucha, nawet nie mówię o tym, że dużej czy małej, konkretnie z małej, bo to jest takie niegrzeczne w sumie. I że dlaczego właściwie środowisko głuchych wybiera taką bardzo specyficzną nazwę dla siebie, która jest prawie że obraźliwa w sumie. I dlaczego na przykład znak w języku polskim migowym na głuchego jest właściwie głuchoniemy, chociaż bycie określanie głuchoniemym jest najbardziej obraźliwym chyba możliwym, prawda? I to jest taki problem w sumie tożsamości, bo jakby to określenie głuchy, przynajmniej w moim jakimś takim odczuciu małej litery, ono jest jakby trochę za daleko. Dlatego jakby określenie słabo słyszący jest takie bardziej delikatne i bardziej adekwatne do tego, w jaki sposób funkcjonuje pomiędzy dwoma światami, bo też na przykład uważam, że nie mam jakby takiej brakuje mi takiej kompetencji i takiego obycia w środowisku, żeby w pełni należeć do kultury głuchych. W związku z tym też ten problem identyfikowania się, ten problem słownictwa, myślę, że tutaj jest bardzo ważny. Nie wiem, jak tutaj reszta do tego odnosi, ale zastanawiam się w sumie, czy istniałoby jakieś jedno uniwersalne słownictwo, które by wszystkim pasowało. I czy musimy być w jakichś takich różnych grupkach i na ile nam to pomaga, a na ile nam to przeszkadza. Ja mam taką jakby refleksję też jako osoba trochę z zewnątrz. To teraz Dla mnie to jest ciekawe, jestem osobą słyszącą. Poznawanie kultury głuchych jest dla mnie ciekawe, a patrzę na to z zewnątrz. Dla mnie kluczem jest język.
To znaczy to, że rzeczywiście myślimy i stwarzamy świat w języku, którym się posługujemy, a nie ma określenia na osobę, która się od urodzenia posługuje językiem migowym jako, nie wiem, użytkownik języka migowego, tak jak mamy osoby słyszące, więc stąd ten głuchy tutaj przez duże G jakby tak przyjął się, bo nie ma tak naprawdę innego określenia. Możesz, tak? Teraz możesz? Tak, właśnie. Bardzo często czasami są filmiki z głuchych. Cześć, ja jestem przez duże G, przez małe G, jestem połówka, mam implant. Ja tak patrzę, jest dużo tych wszystkich jakby sformułowań. Takie dziwne, no niesmaczne. Jak wy myślicie? Dzień dobry, witam, jestem słabosłyszący, mam implant, jestem głuchy. Tak, dużo jest tych takich sformułowań. Czy to jest dobre? No właśnie, na przykład głuchy, grupa głusi, grupa słabosłyszący. Ciężko to wszystko połączyć. Na przykład w Polsce głusi, słabosłyszący, niesłyszący, jest dużo tych nazw. A jak migać? Po prostu połówka albo głuchy, czyli słabosłyszący. No. Okej, ja tak słucham i bardzo interesujące to było, że nigdy jakoś nie określałam siebie słabosłysząca przez duże S. Znałam tylko skrót SS, czyli takie 2 litereczki. I tak jak jest wyodrębniony głuchy, duży i mały, prawda? Natomiast w przypadku słabosłyszący. I teraz tak sobie zastanawiam się, jak my w dzieciństwie zostaliśmy nazwani przez rodziców, prawda? Jak nas określali, bo to też jest to stąd tożsamość. No bo na przykład, jeśli rodzic nie akceptuje tego dziecka, w sensie tej niepełnosprawności, no to mówi chyba terminem medycznym w stosunku do lekarza. Ja słyszałam, no tak, no córka to ma wadę słuchu. Tak bardzo ogólnikowo, albo na przykład, że jestem osobą niedosłyszącą, ale nie mówiła mama na przykład, że jestem słabo słysząca, albo że jestem głucha, czy duże G, czy małe. Więc jakby też źródło, tak sobie słucham was i tak sobie właśnie to źródło szukam, że w zasadzie tak jakby nigdy nie miałam takiej tożsamości, a jednocześnie sama w sobie czułam, że ja do nikogo nie pasuję po prostu. Taka jestem przezroczysta i tak mi się wydaje, że tu jakiś taki element brakujący tej układanki. Tak to ja widzę. Właśnie tej strasznie bardzo stresującej, bardzo wpływającej w sumie też na zdrowie psychiczne, bo jakby jak się całe życie żyje w takim niedopasowanym, w takim przerażaniu, że Boże, że ja nie należę do kultury głuchy, nie ma dla mnie miejsca w świecie słyszących, to gdzie ja jestem, nie? I dlaczego głusi mnie nie akceptują? Dlaczego słyszący mnie nie akceptują? Co ja mam tym fantem zrobić? W jaki sposób sprawić, żeby gdzieś być po prostu? Ja tak myślę po prostu, jeśli chodzi o te różne określenia, niesłyszący, niedosłyszący, niesłyszący, głuchy, mały głuchy, duży głuchy. Myślę, że każdy ma po prostu prawo nazywać się jak chce i po prostu każdy tak jak czuje. Jak tak patrzyłam, że jedni, większość słabosłyszący przez mały G się określiło, to jest jakby był taki, nie był głuchy do końca. Ale też jakby duże G to jakby był głuchy całkowicie. Myślę, że to po prostu jak ktoś uważa. Czy to ważne? Jeśli chodzi o te kwestie tożsamościowe, jestem w ogóle bardzo wdzięczna, że mówicie o swoich doświadczeniach, bo one są bardzo unikalne i dla każdej z tych osób te historie są po prostu odrębne. Jeśli chodzi o mnie, to miałam bardzo podobnie jak tutaj koleżanka. Też moi rodzice mówili, że mam wadę słuchu albo właśnie, że mam niedosłuch, ale nie było to w żaden sposób nazywane. Ale pamiętam bardzo znamiennie, że jeśli chodziłam do logopedy parę razy w tygodniu, żeby mówić dobrze. I pamiętam, jak poszłam na jakieś takie badanie pedagogiczne i wtedy pamiętam, że pani powiedziała do mnie, że wow, ona całkiem dobrze mówi mimo wszystko.
I pamiętam, że to uruchomiło we mnie taki proces, który dopiero dostrzegłam po latach, że chciałam maksymalnie doskoczyć do grupy słyszących, niekoniecznie dlatego, że ja tego chciałam, tylko dlatego, że jakby słyszałam, że mimo wszystko. I to zostawiło we mnie jakąś taką dziwną rysę psychiczną. I pamiętam, że przez wiele lat bardzo wstydziłam się, że noszę aparat, zasłaniałam go włosami, musiał być beżowy, zawsze rozpuszczone włosy, zawsze zakryte. A w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że kurczę, nie chcę tak dalej i zrobiłam sobie brokotowe wkładki, różowe, w ogóle stwierdziłam, że ja chcę się wyrażać nim, Przecież to jest coś, co pomaga mi rozumieć świat, co sprawia, że odbieram go różnymi zmysłami. Czemu mam się tego wstydzić? Właśnie powinnam to celebrować, że mam taką możliwość. I wtedy uświadomiłam sobie, że właśnie będę pokazywać. Jak ktoś mnie dopyta, będę odpowiadać i po prostu cieszyć się życiem, bo mam narzędzia. Super. Maria? To też dla mnie bardzo ciekawa perspektywa, to mimo wszystko, bo ja też sobie myślę o takiej perspektywie rodzica, który właściwie trochę decyduje, w jaki sposób nasza tożsamość dalej się będzie kreowała, że on tak na początku popycha w jakąś konkretną stronę. Jeżeli się ktoś rodzi w rodzinie dynastycznej głuchy, to jakby od samego początku jest bardziej ukierunkowany w stronę właśnie tego określenia głuchy przez duże G. Że ktoś się urodzi w rodzinie słyszącej, która nie miała ani najmniejszego w ogóle żadnego kontaktu z jakimkolwiek środowiskiem głuchych, słabosłyszących, niesłyszących, jakkolwiek to nazwać, to dziecko będzie bardziej nakierowane w stronę świata słyszących. I to nie jest jakaś taka zła wola rodzica, tylko to jest raczej takie pragnienie, żeby to dziecko miało trochę łatwiej w życiu, jeżeli będzie pasowało do tego świata słyszących. Jeżeli będzie mówiło, jest taki nacisk na to ponie. Jeżeli będzie mówiło, to po prostu będzie mu łatwiej istnieć w świecie słyszących. W tym momencie tak trochę odpływa właśnie w tym momencie kulturę głuchych. Wręcz wydaje mi się, w niektórych momentach uznaje się jako taką wsteczniającą. To jest bardzo, bardzo krzywdzące, myślę. Aczkolwiek też cały czas sobie myślę o tym, że jakby ta tożsamość jest zależna od takiego napięcia między takim dylematem, jak pomóc dziecku odnaleźć się w przyszłości, bo jednak słyszący jest dużo więcej niż głuchych czy słabosłyszących i zawsze tak będzie. W związku z tym logiczne jest to, że może jednak, żeby to dziecko miało lepszy start w życiu, w pracy zawodowej, na uniwersytecie, w szkole, gdziekolwiek, to lepiej żeby mówiło, lepiej żeby było jak najbardziej słyszące, jak najbardziej podobne do swoich rówieśników słyszących. I myślę, że to też jakby bardzo wpływa na to, w jaki sposób na przykład ja siebie określam, w jaki sposób niektóre z Was tutaj się określają. Super. Agnieszka, proszę. Temat tożsamości. Na początku tak miałam chyba 9 lat, mniej więcej. Byłam w szkole w Kluczborku. Śródborowie. Mhm. Tam w szkole byłam, uczyłam się języka polskiego, tam wszystkiego się uczyłam i też problem tożsamości, czy ja jestem słabosłysząca, czy głucha. Potem pytałam się mamy, na przykład w przyszłości ja będę słyszała, a mama mówi nie, no nie będziesz słyszała. I w tym okresie zaczęłam mieć wątpliwość, w takim razie kim ja jestem. Jestem niepewna, czy ja jestem słabosłysząca, czy jestem głucha. Rodzice mnie uczyli, też podobnie jak jeżeli umiem mówić, słyszę, umiem migać, tak naprawdę no, kim ja jestem. I tak zrozumiałam, że z głuchymi rozmawiam, to jest przyjemne, jak z nimi rozmawiam, migam i właśnie to, co mi sprawia przyjemność, tutaj rozumiem, że tutaj jestem ta głucha przez duże G. Ja powiem przykład swojego życia.
codziennego, bo na co dzień też jestem kierowcą zawodowym i wożę pasażerów. I taką pogadewkę mamy bardzo krótką. I w czasie wymiany informacji pani mówi, czy pan, skąd pani jest, bo pani świetnie mówi po polsku. A ja mówię, o, fajnie, że pani tak uważa. Tak, czy pani jest Polką? Ja mówię, to oczywiście, że tak. A, bo pani ma fajny akcent, taki amerykański, ukraiński. Pani myślałam, że pani jest z Ukrainy czy z Ameryki. Więc też bardzo jest ciekawe, że ja żyję w Polsce od urodzenia i słyszę, że jestem Amerykanką. Świetnie mówię w języku polskim. To jest mega zabawne i ja mam mega dystans. I tak czasami o tej swojej tożsamości pomyślałam, że jak się wkurza ostro na Polskę, to może będę z obywatelką świata, może będę Amerykanką. To też jest taka tożsamość i to jest ciekawe, że ludzie tak odbierają i oczywiście za tą śmieszną historię uświadamiam, tak? Czyli uświadamiam społeczeństwu, że tak, jestem osobą słabosłyszącą, może pani tak odbierać ten akcent i w ten sposób edukuje ludzi w drodze do pracy czy w drodze nauczenia. Często można się spotkać z kulturą głuchych. Tym troszeczkę się niektórzy obrażają. Dlaczego? Na przykład mama ma córkę głuchą, koleżanki patrzy, że mają implant, a jest problem z językiem, z mówieniem. No to mówi, patrz jak ładnie koleżanka mówi, dlaczego ty źle mówisz? Patrz jak koleżanka ładnie mówi. No i wtedy jest to obraza, to jest taka dyskryminacja, prawda? Słyszący widzą, naprawdę pięknie mówisz, tak wspaniale mówisz. Dlaczego nie możesz mówić tak ładnie? A dlaczego się nie mówi tak pięknie migasz? O tym się nie mówi, tylko się patrzy, że ładnie mówisz. A nie możesz tak samo uczyć się dobrze mówić? To jest cierpienie dla tej osoby. Nie powinno tak być. Urodziła się osoba głucha, stara się mówić, chodzi do logopedy, to jest bardzo męczące dla tej osoby. No i to jest takie właśnie, taka obraza dla tych osób. Na przykład jak się urodzę jako głuchy pokoleniowo, muszę się uczyć mówić. Każdy musi iść do logopedy, a nie lubię mówić. Tatę się pytam, dawno w szkole był logopeda? Nie był. A wcześniej nie było. A teraz się zmieniło. Teraz wszyscy ładnie muszą mówić, a jestem głuchy. Przyznam się, że ja w ogóle nie mówię. Ja jestem głuchy, a logopeda stara się mi tutaj cały czas pomóc, żebym ja mówił, żebym dobrze wypowiadał R. Ciężko wypowiadać R. Jak cały czas naciski są na to, żeby mówić dobrze R. Zmuszają mnie. S, Z, ciężko mi to mówić. I naprawdę nie chcę tego. A muszę i zmuszają. Mam w przyszłości, ja będę w przyszłości mówić? Nie będę mówić, ja będę cały czas migać. To jest mój czysty język głuchego, a tutaj mnie zmuszają. I właśnie tak patrzę, że jak ja się urodziłem, jak mój syn się urodzi głuchy, to szybko od razu implant. Implant, przyszłość będzie ładnie mówił. Dziwne. Przepraszam, ja nie chcę tego, ja jestem głuchy. Teraz musi być logopeda, jak najwięcej osób. A to jest dziadek z pokolenia, tata, ja nie mam problemu, po prostu migam. Mówić nie muszę, a jest zmuszane, żeby cały czas jest kładziony nacisk na to mówienie. Myślę, że G duże, jak tak sobie obserwuję, wolę duże G. Dlaczego? Bo to chodzi o tożsamość głuchego. Pokazać, przekazać i dawać wzór innym, że można podnieść swoją wartość. Jeżeli chodzi o na przykład rodzina słysząca, ja się urodziłam głucha, uczyli mnie, żebym chodziła do logopedy, ale czułam się niecierpliwie, denerwowało mnie to. A teraz po latach mówi, ty pięknie mówisz. To znaczy, że ja mogę teraz wejść w kulturę słyszących? Że ja mogę teraz swobodnie, ładnie mówić? Ale co ty mówisz? Nie rozumiem cię.
A to mnie oszukiwali. To w takim razie logopedzi mówili, że pięknie mówię, a teraz mówią, że nie wiedzą, co mówię. I swoją wartość sobie na tym chciałam zbudować, a tu się okazuje, że jest inaczej. I dlatego wolę pisać. Bo ja nie lubię, jak ktoś mnie oszukuje, że mówi, że ładnie mówię, a wcale tak nie jest. I się przekonam, że moja tożsamość to jest osoba głucha i będę migać. Jeżeli chodzi o dostępność. Tak. Nawiązując do tych tematów, u mnie wadę słuchu zdiagnozowali, jak miałam 5 lat. Dopiero wtedy też zaczęłam nosić aparaty słuchowe. Natomiast jeżeli chodzi o wyćwiczenie mowy u logopedy, pomimo wszystko, że są ćwiczenia i jest pełna praca, lustro, jest to jakieś wspomaganie, tak? Natomiast właśnie tak jak tu koleżanka wspomniała, mimo wszystko, o super, ładnie mówisz, albo że postaraj się. Dla mnie to zawsze było poniżające, bo to tak jakby świadczyło o tym, że ktoś nie potrafi być taka, jaka jestem. I tak samo w dzisiejszym społeczeństwie, tak, wśród słyszących jest masa tego problemu. W trakcie rozmowy fonicznej, czy no, w taki sposób, tak, jeżeli wymawiam błąd, to już po wyrazie twarzy widać, że ktoś po prostu już z tego się śmieje, albo zwraca uwagę. Więc ja za każdym razem mówię, albo słuchasz tak jak ja mówię, albo nie rozmawiamy, tak? Ale to też jest i brak świadomości takiej u słyszących. Też nie akceptują naszej tej artykulacji mowy, tak? To, że mamy inną tonację głosu i tak dalej. Też ja absolutnie uważam, że to jest bardzo przykre, że jak gdyby pomyśleć, ile pracy się wkłada w to, żeby ładnie mówić, to jednocześnie się kreuje na takie poczucie wstydu. Tak. Że to jest zawsze jakiś taki wstyd, że nie wiem, że mamy ten akcent, bo mamy. Jakiś trochę inny, że być może nie wymawiamy wszystkiego dokładnie, poprawnie, idealnie i że przy tym wszystkim kompletnie się nie bierze pod uwagę tego, że nie wiem, na przykład za moją mową teraz to 15 lat pracy u logopedy. Inne dzieci gdzieś tam się bawiły po przedszkolu, po szkole, gdzieś tam, piatkownicy, nie wiem, z koleżankami, kolegami. Ja siedziałam, robiłam ćwiczenia po to, żeby pasować teraz do was, więc może przepraszam was, ale nie zwracajcie uwagi na to, jak mówię, cieszcie się, że w ogóle mówię do was, nie? Na takiej zasadzie. A sobie po prostu jest mi przykro, jakby w imieniu nas wszystkich, że kreuje się w nas jakiś taki wstyd za to, że jesteśmy tacy, a nie inni i że nie mamy na to kompletnie żadnego wpływu, no bo kurczę, no, nikt na ciebie nie wybiera, czy się urodzi taki, czy inny, czy ma tą wadę słuchu, czy jej nie ma. I jak funkcjonuje. W związku z tym może skupmy się na tym, co możemy. I może skupmy się na tym, w jaki sposób się komunikować. Ktoś może mówić i decydować się, że chce mówić, a że mówi w jakiś inny sposób, to no dobrze, ale mówi. Fajnie, super. Jeżeli ktoś woli, nie wiem, migać, fajnie, spróbujmy jakoś dopasować się trochę, albo nie wiem, pisać na kartce, albo poszukać tłumacza, żeby jakby wszystkie metody komunikacji są dobre po prostu, ale żeby jakoś tak, chciałabym, żeby się tak trochę pozbyć po prostu takiego wstydu, żebyśmy nie musieli się wstydzić za to, że funkcjonujemy tak, a nie inaczej. Kolejne pytanie. Ja czuję taką presję, że ja muszę słuchać bardzo dokładnie osób słyszących, a w drugą stronę to raczej jest analiza, jak ja wymawiam, a nie słuchanie, co ja mam do powiedzenia. Mi się wydaje, że to, że jakby dużo osób niedosłyszących ma taki inny akcent, czy to jakiś ukraiński, czy nie wiem. Mnie owszem tego nie spotykało. Nawet często nawet już na początku zaczynali mówić do mnie po angielsku. No ale w każdym razie wydaje mi się, że to jest takie wyjątkowe, że mamy taki inny akcent, że to jest po prostu coś, że to po prostu my jesteśmy. Ale właśnie przepraszam.
Ja nawiązując do tego, co powiedziała Maria, chciałam powiedzieć, że na przykład u mnie to poczucie wstydu, które było związane z akcentem, było bardzo mocno zakorzenione w tym, co mówili rodzice, na zasadzie słychać, że nie słyszysz. A ja miałam takie, no ale bo nie słyszę, więc jakby czemu mam udawać, że nie było tego słychać. I to budowało we mnie strasznie dużo konfliktów i takie poczucie perfekcjonizmu, że muszę za wszelką cenę to wyplenić z siebie, żeby było, że nie mówiła bez tego akcentu. I cały czas miałam takie poczucie przez wiele lat, że ja muszę zasłużyć, żeby należeć, zasłużyć na to, żeby móc wypowiadać się w dyskusji i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak sobie uświadomiłam, że tak naprawdę właśnie super, że mówię tak, że ktoś mnie rozumie. Jest tak dużą wartością i ja nie muszę wcale dążyć do jakiegoś dziwnego ideału albo do jakiegoś społecznego wzorca. Mogę po prostu być sobie. Tyle. Dobra, jeszcze proszę jeden, Agnieszka, prawie tego tematu. Mam jeszcze 2 pytania. Dobrze? Właśnie tutaj nawiązując do tematu akcentu, już nie pamiętam, kto tam, nie jestem pewna, która z osób mówiła, ale ktoś kiedyś zapytał, czy jestem z Anglii, czy z różnych państw. Tak, no i faktycznie wtedy też byłam taka zdziwiona. Na przykład gdybyś ty się nauczył mówić po angielsku, to ty możesz być czystym mieszkańcem Anglii. Okej. To była taka odpowiedź. Ja się chciałam tylko powiedzieć, że właśnie z tym angielskim to jest taki śmieszny paradoks w sumie, bo jednocześnie bardzo dużo osób zakłada, że skoro się nie słyszy, to się nie umie mówić w języku obcym, że w szkole, no to po co masz mówić po angielsku, bo przecież tak nie wiesz, jak mówić po angielsku. I tu jest jakby taki paradoks, że mimo wszystko, że brzmimy jak obcokrajowcy, to jednocześnie zakłada się, że i tak nie odpowiemy w tym języku obcym. To prawda, ale ja myślę, że to forum właśnie pokazuje, że my rozmawiamy o jakich sprawach. Tutaj właśnie słychać ten akcent podczas tych rozmów. Znaczy, że macie